To, że Adaś zaproponował nam wyjazd do Hongkongu jako jego 30. urodziny, to był tylko pretekst. Z racji tego, że my z Adasiem tak naprawdę od 4 lat razem wspólnie buszujemy po dachach, eksplorujemy wszystko, co się tylko da, jednak tkwi w nas taka żądza postawienia tego kolejnego kroku, tak? Pójścia dalej, zdobycia kolejnego miejsca, pojechanie do kolejnej lokalizacji, zdobycie nowych dachów, zdobycie nowych doświadczeń. Pomysł do przylotu do Hongkongu, z czego się później dowiedziałem, Adasiowi siedział od momentu, w którym byliśmy w Dubaju. Po Dubaju pozostał dość spory niedosyt. Znaczy w sensie posmakowałem trochę tego prawdziwego rooftopingu. W miejscach, gdzie budynki nie mają 10 pięter, najmniejsze tylko 30. I stwierdziłem, że po prostu chcę więcej. Stwierdziłem, że idealną datą na wyjazd do Hongkongu będą moje 30 urodziny. No i tak się wszystko ładnie poukładało, że zebrałem zajebistą ekipę. No i jesteśmy tutaj. Siedzi do mnie Sextem, pisze, że Soczek, lecimy do Hongkongu we wrześniu. Soczek, ja mam wtedy 30 urodziny, lecimy do Hongkongu. Jak mogłem odpowiedzieć nie? No po prostu nie mogłem. Minut do odlotu. No troszeczkę sobie przeimprezowaliśmy, prawda, na tym lotnisku. No i co, no okazało się, że mamy lot z innej platformy. Trzeba było tam dobiec, dojechać jakimś tam metrem pociągiem lotniskowym. Jesteśmy w terminalu 3. Musimy dostać się do terminalu 2, a myk polega na tym, że do terminalu 2 dostaniemy się tylko pociągiem, więc musimy zapierdalać. Inny terminal! Hongkong! Hongkong! Kto jest najlepszy? Kto jest W ostatniej chwili zdążyliśmy tak naprawdę na nasz samolot, dosłownie 5 minut przed odlotem. Także już początek przygody był naładowany adrenaliną. Tu jesteśmy, a tutaj będziemy za 10 czy tam 11 godzin. Czy ty jesteś mokry i spocony? Nie, co ty? Powiedz mi, czy ty biegłeś przez cały terminal, żeby zdążyć? Śledzik, jest sprawa. Odwróć się. Yes, happy birthday! All the best. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Adam. Happy birthday to you. Pierwszy dzień w Hongkongu, idziemy właśnie w stronę hotelu. Właśnie dojechaliśmy na miejsce. No jesteśmy trochę przytłoczeni na razie, ale jest spoko. Przyjechaliśmy tutaj bez jakiegoś większego planu, żeby zwiedzać. Nie ukrywam, że ciężko jest zaplanować coś takiego w tak dużej lokalizacji, w tak krótkim czasie. Na pewno chcemy pokazać rooftoping, chcemy pokazać całą otoczkę Hongkongu, tak? Ten brud. Chcielibyśmy pokazać tych ludzi tutaj zapracowanych, trochę kultury, trochę architektury. Jedziemy na nas pierwszy dach. W końcu będą skoki. A bo jedliśmy, mamy siły troszeczkę. Tak. I wszyscy mamy sandały. Musimy... Sandalsi.
To chodźcie zobaczyć to okno. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to te wszystkie szkła można wyjąć. Tak, no tak sterorzy robili. Udało nam się znaleźć mały lufcik, z którego wyciągnęliśmy szybki i wychodząc na zewnątrz, na parapet, musieliśmy się przedostać na dach. Była to taka misja nie jakoś bardzo trudna, ale była dobrym chrzestem na to, co będzie się działo dalej w Hongkongu. Generalnie jest wejście. Jest trochę grube, ale damy radę. Chcę zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Na tej rurze proponuję nie stawać. Jestem, nie spadłem. Swoją przygodę z rooftopingiem zaczęłam stosunkowo niedawno. Zaczęłam chodzić z chłopakami po dachach. Pierwszy daszek mój był we Wrocławiu, na który zabrał mnie Adaś razem z Piotrkiem. I już wiedząc jak to wygląda, uznałam, że wyjazd z chłopakami do Hongkongu będzie świetną okazją, aby zobaczyć te miasto z zupełnie innej perspektywy niż jak typowy turysta. Same wejścia na dachy nie były trudne, chociaż bardzo się obawiałam tych wejść. Pojawiło się kilka trudnych wejść, ale byli chłopaki, którzy mnie asekurowali w ciężkich momentach. Jesteś? Mam cię trzymać za rękę? Nie. Zmiana czasu nam bardzo doskwierała, nie mogliśmy za bardzo spać, więc stwierdziliśmy, że nie ma co marnować dnia, czy w tym wypadku nocy, i wybraliśmy się na kolejne dachy w okolicy naszego hotelu.
Jeżeli chodzi o dostawanie się tutaj do budynków, jest to dość skomplikowane. Nie ma budynku bez ochrony, po prostu tutaj trzeba mieć specjalne pozwolenie, żeby móc wejść do jakiegokolwiek budynku. Hello. Hello. Can you take some photos? Chińczycy po prostu cenią sobie bardzo prywatność. Jak wchodzisz do klatki schodowej, to jakbyś wchodził do czyjegoś mieszkania. Dlatego jesteśmy przepędzani, śledzeni, wypatrywani, zgłaszani na policję, do ochrony, żeby jak najszybciej opuścić po prostu teren, na który się wtargnęliśmy, tak? Bardzo ciężko jest się tutaj poruszać po dachach. Sytuacja wygląda tak, że niekiedy wchodzimy na daszek, to już po 15 minutach go opuszczamy, także zdążymy zrobić parę zdjęć, parę ujęć i cześć jak czapka, tak? I po prostu nie ma. Każdy dach jest szczelnie chroniony chińską ochroną. Więc zrobiliśmy standardowy numer, wchodzimy na parking i szukamy windy, tudzież schodów prowadzących do wind i udało nam się znaleźć wcześniej wymienioną windę i mamy wjazd na 30 piętro, a spodziewaliśmy się dojazdu maksymalnie do 5, więc jest dobrze. Okay. Distinguished, we are having a construction work. Okay. No worries, no worries. No worries. Can we make just quick photo over here? Not up, but just behind these doors. Okay, just one. Thank you. Thank you. O, Thank you again. To jest bardzo miły pan. So most buildings are under observation of CCTV. Okay. So, okay, so it's you know a where you are. CCTV. You need a washroom? Yes, please. Mieliśmy o tyle dobrą sytuację, że byliśmy już w pewnym stopniu przygotowani na Hongkong. Z tego względu, że obejrzeliśmy Roof Cult Asia grupy Storor i rzeczą, która od razu na tym filmie rzuciła nam się w oczy, były alarmy. Większość wyjść na dachy w Hongkongu jest zabezpieczona alarmami. Zasadniczo jest szansa 50-50. Albo alarm się włączy, albo alarm się nie włączy. Trzeba po prostu podjąć decyzję, czy ryzykujemy odpalenie alarmu i później ewentualną konfrontację z ochroną, czy sobie po prostu odpuszczamy i idziemy zwiedzać Hongkong jak turyści. So you guys still on the roofs or something? So obvious? To, że przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, że robimy każdy dach, na jaki damy radę wejść, to jest jedna sprawa, natomiast bycie tutaj i zrobienie tego to jest, jakby nie patrzeć, troszeczkę druga rzeczywistość. Trzeba pokonać też wątpliwość, że mimo iż ochroniarze patrzą się na kamery, że uda nam się wjechać na ostatnie piętro, że wejdziemy na samą górę, że uda nam się pokonać drzwi, które mają alarm i on nie zadzwoni. I to jest też jedna z decyzji, którą musimy podjąć.
pada. Jednym z takich największych przypałów, które nam się przytrafiły tutaj w Hongkongu, było spotkanie z policją. Na samym dole budynku, który wybraliśmy sobie, minęliśmy się z ochroniarzem już na samym dole. Co się dzieje? To jest pan policjant taki schowany, bo ma tylko naszyjnik, w sensie smyczkę. Tam właśnie się schował jeden pan policjant, tam zaraz jest drugi pan policjant, którzy bardzo wesoło z dachu 300 metrów stąd odprowadzili nas do pokoju hotelowego. Już mieliśmy taką małą wycieczkę z panami z eskortą. Szybko wjechaliśmy windą, nie czekaliśmy długo, kolejka się rozstąpiła. Morze Egejskie przed Mojżeszem. Nie, przed Mojżeszem? Co to zrobił? Może być Mojżesz. To chyba Mojżesz. No, także ja wesoło sobie leżę na dachu, chłopaki nagrywają setki i nagle ktoś mnie szturcha w ramię. Ja się zastanawiam, czy to Werka przyszła, czy to chłopaki coś nagrali. Patrzę, a to ty w mundurze w ogóle szturcha mnie nie budzi. 10 takich było. Przepraszamy za problemy techniczne, prawda? Nie dokończyłem tutaj historii, ponieważ mieliśmy mały problem z policją, że tak powiem. Niestety nie udało się zrobić setek w tym miejscu, w którym zaplanowałem, ponieważ 10 policjantów wbiło ściągnąć nas, bo myśleli, że chcemy się zabić. To było nasze drugie spotkanie z policją, ale wracając do tego pierwszego, nasza pierwsza sytuacja z policją była dość zaskakująca, ponieważ weszliśmy do budynku, w którym nie było ochroniarza, tak? Nie było go na cieciówce, wchodzimy dalej, jesteśmy już przy windzie na samym dole, nagle podchodzi do nas taki miły, starszy, uśmiechnięty pan. My do niego hello, on do nas hello. No okej, no dobra, no miły ochroniarz, no to wbijamy na dach. 27, tak jak dzień, w którym mam urodziny. To ci się nie spodoba, co wymyśliłem. Stary, patrz, jest przejście. Tam o. To jest zajebiste.
No i wbiliśmy sobie na ten dach i faktycznie no, udało się zrobić bardzo fajną sesję zdjęciową z Weroniką. Ja polatałem dronem, nie ukrywam, że no, bałem się tam latać. Patrząc na całą tą dżunglę wieżowców, jak miałem sobie wyobrazić, że ten dron gdzieś tam spadnie i miałbym go później szukać, to było bardzo stresujące, aż trzęsły mi się całe kolana. My z Piotrkiem jesteśmy na tak jakby półpiętrze i już się zbieramy do góry do Adasia. Tak patrzymy, nagle wychodzi ochroniarz i on coś tam do nas mówi i ja mu wypersonowałem, że musimy wejść do góry, wziąć plecaki i schodzimy już na dół. I jak tylko wchodzimy do góry, Adaś to się na mnie się patrzy, śmieje się i tak mówi: Adam, ochroniarz. A ten pieprzyć. I zaczyna napierdzielać zdjęcia w werce, po prostu leci zdjęcie za zdjęciem, byle tylko zdążyć, zanim będzie przypał. Powiedziałem, dobra, Werka, wchodzisz na tamten słup i cykamy tam zdjęcia, bo musimy coś z tego miejsca mieć, bo jest po prostu zbyt epickie, żeby wyjść z prostymi rękoma. My wchodzimy, on w międzyczasie robi te zdjęcia, patrzymy się na dół, a tam dwójka policjantów wychodzi. I go takie: o kurna, dobra, to się dzieje naprawdę. Z Werką w ogóle zeszliśmy tam pierwsi, bo stwierdziłem, że no nie chcę po prostu policjantów denerwować i chcę jakby jak najszybciej z nimi się rozmówić, żeby uspokoić sytuację. Zostaliśmy solidnie przetrzepani. Szczerze mówiąc, miałem lekkiego stresa, głównie w związku z tym, że nie formatowaliśmy kart. Z Adamem pokazywaliśmy materiały, które nagraliśmy do tej pory. Prawdziwie się przeraziłem w momencie, w którym zaczęli robić zdjęcia tych kadrów na aparacie. Tak sobie pomyślałem, że może być niezły przypał, ale jak się okazało, policjanci byli na tyle zajarani tym, co robiliśmy, że po prostu podobały im się nasze zdjęcia i stwierdzili, że chcą sobie je na pamiątkę. Ten policjant był tak cudownym człowiekiem, tak świetnym, tak bardzo nam poszedł na rękę. Nawet padły słowa z ust policjanta, że gdyby nie był na służbie, wyszedłby z nami na piwko chętnie i porozmawiał o tym, co tutaj robimy i jak to wszystko się odbywa. Nie no, było to fajne przeżycie koniec końców, bo skończyło się dobrze. Nie mieliśmy żadnych problemów z tego tytułu, także można zaliczyć je do pozytywów i do kolejnych przejść z policją, które przy tym, co robimy, są niestety nieuniknione. Kamil, gdzie ty jesteś? Żegnaj, okrutne świecie! Ja czuję się przystojny. Kiedy się przystojny? No, w okolicach 5-6 dnia dostaliśmy się na jeden z budynków, na którym wylądowaliśmy na zachodzie słońca. Wjechaliśmy windą, weszliśmy po schodach i zobaczyliśmy, że są otwarte drzwi. Mieliśmy do wyboru iść albo w lewo, albo w prawo, bo zarówno z jednej strony były takie wnęki, z których nie było już nas absolutnie widać. Ktokolwiek by wyszedł przez to wejście, z którego my wyszliśmy, no nie mógłby nas zobaczyć, bo byliśmy schowani za załomem. No i poszliśmy w lewo, tam zaczęliśmy śmieszkować, planować już jakieś ujęcia, jakieś kadry. Ochrona, ej! Ochrona! Wyszli naszymi drzwiami. Wyszli naszymi drzwiami właśnie, ludzie. Tak. Chciałem nagrać nagrywkę ze skokiem na samą krawędź, ale akurat pracownicy wyszli drzwiami, którymi my weszliśmy dosłownie 2 minuty temu, więc albo stąd wychodzimy bez super materiału, albo ryzykujemy zostanie tutaj na bardzo długi czas super materiału. Zaczęliśmy się zbierać, ale oczywiście nie mogliśmy, bo na dachu zostało zamkniętych 2 ochroniarzy. Mieli ten sam problem co my, nie mogliśmy zejść z dachu. Czekaliśmy więc na rozwój sytuacji, tak bite 20 minut sobie posiedzieliśmy na tym dachu.
pewnym momencie stwierdziliśmy, że w sumie pieprzyć to. Krótko mówiąc, pogadaliśmy sobie chwilę z ochroniarzem, który ledwo co po angielsku dukał. W międzyczasie kołując innych ochroniarzy, którzy przyszli i otworzyli nam drzwi. I patrząc się na nas dziwnie, zastanawiając się, co my tu robimy, po prostu nas puścili. Przeszliśmy obok nich, uśmiechając się tak bezczelnie, patrząc się im w oczy i przeszliśmy i zeszliśmy na dół bez żadnego problemu. A nasza studnia szczęścia jednak się nie kończy. Dosyć ciężkim przejściem dla mnie było przejście po rynnie między budynkami. Niestety nie udało mi się przejść tak jak chłopaki na nogach, musiałam przejść na czworakach, aczkolwiek myślę, że to kwestia przestawienia się i zdobywania doświadczeń. Ciekawym widokiem, takim jakby poza infrastrukturą miasta, poza tymi wieżowcami, było Małpie Wzgórze, tak? Cała przygoda z małpami była ciekawym doświadczeniem. Myślę, że każde z nas tutaj obecnych chciałoby mieć swoją małpę, którą mogłoby wytresować i chodzić z nią na spacery albo na treningi. Ujęcia jak z National Geographic, małpy karmiące się nawzajem, małpy zabierające sobie jedzenie, figlujące małpy, biegające małpy, syczące, warczące małpy. Królestwo małp. Po prostu coś niesamowitego. Ciekawą rzeczą dla mnie była Dolina Małpek. Zawsze chciałam mieć małpkę, małpki to moje marzenie. Co prawda nie spodziewałam się aż tak dzikich małp i tego, że możemy podejść do nich aż tak blisko i tego, że całe stado małp będzie na nas szło. Byłam przerażona tym faktem. Małpy były dzikie.
Wczoraj wspięliśmy się na szczyt Wiktorii, z którego jest w sumie najbardziej rozpoznawalny widok na Hongkong. Sam spin nas zniszczył. Zdecydowanie bardzo nas zniszczył, bo jednak droga jest dość mocno stroma. No, tu już jest widok. Zabrałem ekipę w miejsce, w którym byłem w zeszłym roku, czyli jakieś 10 minut drogi od głównego szczytu, do którego wszyscy turyści zmierzają. Znajduje się przepompownia świeżej wody, coś takiego, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, do której oczywiście nie ma dostępu, ale są tam maszty, na które można wejść, jeżeli jest się oczywiście wystarczająco bezczelnym. W zeszłym roku mi się to udało i z uśmiechem mogę stwierdzić, że w tym roku zrobiliśmy dokładnie to samo. Wejście na niego nie było dosyć proste, ponieważ musieliśmy się wspiąć na maszt poza kamerami, żeby nie zostać zauważonym. Buziaki, pozdrawiamy z jednego z najwyższych punktów w mieście, na który weszliśmy oczywiście całkowicie legalnie. No widok stamtąd jest nieziemski, na niektórych ujęciach to nawet wygląda jakby to nie było na wzgórzu, ale było po prostu na jakiejś antenie budynku. To, co zobaczyłam na górze, było wart naprawdę każdej ceny i każdych pieniędzy i wow. Generalnie myk polega na tym, że z racji, że mam trochę uszkodzone kolano, to nie mogę wykonywać skoków, które normalnie bym wykonywał, ale że jestem bardzo dobrze fizycznie przygotowany, to stwierdziłem, że fajnie będzie po prostu się powspinać gdzieś. Z racji, że te rynny są tutaj angielskie, są mega solidne, są naprawdę mocno zamontowane, to już generalnie robiliśmy jakieś podejścia tam 5 czy 6 pięter i wyszło to bardzo dobrze, to urodził mi się w głowie pomysł, żeby zrobić coś większego. 50 taka się wydaje bardzo ciężka, więc szukałem jakiejś 20, 25, 30, coś takiego, bo wytrzymałościowo byłem pewien, że czemuś takiemu podołam. No i znaleźliśmy 25. Był to impuls, tak? Kamil stwierdził, że znalazł swoją rurę. Kamil zapewnił nas, że jest w bardzo dobrej formie, żeby to zrobić, także nie było możliwości, żeby coś poszło źle, tak? Ewentualnie, że złapie go ochrona na górze, ale na pewno nie, że spadnie, tak? Powiedziałem tak, Kamil, słuchaj, wedrę się na jakiś budynek obok, złapię GPS-a, lecimy. I jak Piotrek odpalił drona, złapał GPS-a, to był ten moment. Jak myślałem cały czas o tym spinie, to ja byłem w 90% pewien, że jestem w stanie go zrobić fizycznie, psychicznie, tylko pokonać tą barierę, która mówi nie idź, bo to jest głupie, nierozsądne, niebezpieczne i inne takie rzeczy. Ale byłem pewien, że jestem w stanie to zrobić i że ja dam radę to zrobić. No i jedynym elementem niestałym to była ta rynna, która mogła w każdym momencie odpaść, ja się mogłem ewentualnie pośliznąć, bo nie wiem, jakaś plama oleju, element nieoznaczony, którego nie jestem w stanie wziąć pod uwagę. Decydując się na tą wspinaczkę, postarałem się rozważyć to z każdej strony, czy pogoda na to pozwala, czy rynna jest w porządku, czy ściana jest w porządku, czy ja się czuję na tyle silny, czy ja się czuję na tyle wytrzymały, czy jestem wystarczająco najedzony, czy jestem wystarczająco nawodniony, czy coś mnie nie boli, czy nie mam jakiejkolwiek wątpliwości, że coś może pójść nie tak z mojej strony. Każdą jedną rzecz, która mogła pójść nie tak, starałem się wziąć pod uwagę. Dobra, tego się nie spodziewałem.
Obserwowałem to jego wejście z zasadniczo całkowitym spokojem. Jedynym momentem, którego się obawiałem, zresztą tak samo jak Soczek, to było przejście Soczka z końca Rynny na sam dach. Całe wejście od dołu do samej góry było męczące fizycznie. Technicznie niespecjalnie, bo to, tak jak wspomniałem wcześniej, było bardzo, bardzo wygodne. Bo cały czas była ta niepewność, czy będzie w ogóle wejście do góry i nawet jeżeli będzie, to czy ja będę musiał schodzić z powrotem rynnami, czy okaże się, że drzwi są otwarte albo jakieś okno. No i doszedłem do tej samej góry i tak patrzę, były te szklane okna, gdzie da radę szkło wyjąć. Zastanawiałem się, czy dam radę je wyjąć, żeby wejść do środka. Sprawdziłem, czy da radę wejść po prostu faktycznie na sam szczyt. Musiałem chwilę pokombinować, żeby zrobić to bezpiecznie, ale... Przejście z rury na samą krawędź już wymagało zastanowienia, no bo jednak nie szedłem do góry, tylko musiałem się wychylić do tyłu i chwycić nieznanej krawędzi. Miałem stary, pordzewiały otwór jak od hydrantu i on był grubości kilku centymetrów, także był naprawdę mega solidny, no i dało radę po prostu technicznie tam wejść bez żadnego maksymalnego wychylenia, bez żadnego uczucia niepewności. Jakoś tak wszystko bardzo zgranie wyszło. Wszedłem, udało się, zrobiłem całość bezpiecznie, bez żadnego momentu zawahania. Jak patrzyłem w dół, to nawet uczucia vertigo nie było i było dobrze. Tylko jak chciałem zejść, to napatoczyłem się na Chińczyków. Ja pierdzielę. Dlaczego? Jeszcze wyjdzie na to, że to będzie moja trasa na dół. I tak się zastanawiałem, co zrobić. Czy schodzić z powrotem tak samo, czy poczekać, chociaż czekać mi się nie chciało za bardzo, to stwierdziłem, że zrobię to po prostu na hama. Założyłem GoPro, zszedłem, Chińczyków nie było, chyba się schowali w kanciapie, w której naprawiali coś. Zszedłem sobie elegancko po schodach, zapytałem się jakieś mieszkanki w ogóle, czy tędy do windy, ona mi pokazała windę, wyszedłem, no i dotarłem. Mamo, przepraszam, ale wiem, co robię. Zaplanowałem to, sprawdziłem wszystkie niewiadome, wszystko, co mogło pójść źle, zostało wyeliminowane w ogóle i zostały elementy trzecie, o których nie miałem pojęcia, których nie było na szczęście. Hongkong był niesamowitym doświadczeniem pod względem rooftopingu. Wydaje mi się, że jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju i każdy rooftoper na swojej drodze powinien kiedyś to miasto odwiedzić. W momencie, w którym czuje, że chce czegoś po prostu więcej. To, co tutaj zobaczyłam, zdjęcia tego nie oddają, po prostu trzeba to przeżyć. Mimo tego, że znam chłopaków tak krótko, czuję się mega swobodnie w ich towarzystwie. Są super ziomkami. Jestem mega wdzięczna chłopakom, że mogą tutaj pojechać z nimi, przeżyć to, co oni przeżywają na każdych takich wycieczkach. Warto przełamywać swoje bariery psychiczne i fizyczne, ponieważ to, co czeka na nas na szczycie, jest naprawdę warte każdej ceny i to jest coś, czego się nie zapomina. Anything if I have you.
ponad nasze siły. Jesteśmy świadomi tego, co robimy. Oczywiście są chwile kryzysu, są chwile adrenaliny, dodatkowo chęć uchwycenia każdej chwili. To, że my tu jesteśmy, przeżywamy kolejną tak naprawdę przygodę życia. Są to momenty, które zostaną z nami do ostatniego tak naprawdę tchu, jaki w nas będzie, do ostatniego momentu naszego życia.